Ty, jesteś za Chelsea? Nawet mi cię nie żal. Masz jakiś problem? Twój śmieszny Real nigdy by z nimi nie wygrał. To twoje Chelsea to nawet w Anglii najlepsze nie jest, to dopiero jakby z Realem grało. Chelsea jest najlepsze. Dawać The Blues. Hala Madryt, Chelsea do domu. To? Tak jesteś cwany? To patrz. Witajcie w drugim odcinku Szprych. Jak widzicie, herb to nie tylko jakiś tam znaczek. To jest symbol, przez który się identyfikujemy z drużyną, zespołem albo ze zgromadzeniem. Takim jak nasze zgromadzenie redemptorystów. I właśnie dzisiaj opowiemy sobie, skąd pochodzi nasz herb, co on oznacza i dlaczego redemptoryści podpisują się na końcu literkami CSSR. Do dzieła. Geneza herbu redemptorystów sięga początku naszego zgromadzenia, a więc 300 lat temu, kiedy świat był jeszcze czarno-biały. Oficjalne dokumenty nic nie wspominają o naszym herbie, mówią natomiast o pieczęci. Pieczęć ta była bardzo potrzebna, ponieważ poświadczała dokumenty cywilne i kościelne. Jednakże nasi współbracia często używali tej pieczęci jako herbu. Teraz zadajmy sobie pytanie, po co w ogóle jest nam herb? Polskie słowo herb weszło w użycie około XV wieku i pochodzi od niemieckiego słowa erbe, bądź też czeskiego erb, oznaczającego dziedzictwo. Już rzymscy żołnierze nosili pierścienie świadczące o ich rodzinnej przynależności. Także u Galów i u innych ludów północnych ich tarcze oraz chorągwie miały pewne znamiona odnoszące ich do poprzednich pokoleń. Również polskie rodziny szlacheckie oraz rycerze szczycili się swoimi herbami, które świadczyły o przynależności do rodu. Co więc mówi o redemptorystach ich herb? Na co chcieli wskazać święty Alfons i inni pierwsi współbracia? Żadne dokumenty oficjalnie nie podają znaczenia naszego herbu. Jednakże interpretacja jego poszczególnych elementów nie należy do najtrudniejszych. Dominik Król, prezentacja herbu. W centrum naszego herbu znajduje się krzyż oraz narzędzia męki pańskiej, które kierują naszą uwagę właśnie na mękę pańską, dzięki której dokonało się nasze odkupienie. Widzimy również anagramy, czyli pierwszą i ostatnią literę imion Jezusa i Maryi, pod której płaszczem redemptoryści głoszą odkupienie całemu światu. Nad herbem znajduje się oko opatrzności, które wyraża Boże miłosierdzie oraz opiekę Boga nad całym światem. Widzimy tam również koronę, która może być interpretowana jako nagroda dla tych, którzy wytrwali w swoim ziemskim powołaniu. Tak również możemy interpretować gałązki, oliwną, palmową oraz laur. Mogą one służyć jako element dekoracyjny. Skąd pomysł na taki herb? Nie znamy dokładnych motywów wyboru takich elementów. Niektórzy biografowie łączą je z wydarzeniem, które miało miejsce podczas adoracji Najświętszego Sakramentu tuż przed fundacją naszego zgromadzenia. Świadkowie twierdzą, że w hostii ujrzeli oni ciemny krzyż ponad pagórkiem oraz narzędzia męki pańskiej. Obok herbu znajduje się również podpis, który stanowi motto naszego zgromadzenia. Copiosa apud eum redemptio, czyli obfite u niego odkupienie. Motto to stanowi istotę tego, co głoszą redemptoryści. Chrystus ukazał nieskończoną miłość ku rodzajowi ludzkiemu, umierając za nasze grzechy i czyniąc nas dziećmi bożymi. Pozostaje jeszcze kwestia podpisów i skrótów zgromadzeń. Zasadniczo są to skróty łacińskich nazw instytutów. I tak więc mamy redemptorystów, którzy podpisują się CSSR od Congregatio Sanctissimi Redemptoris, czyli Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Mamy także dominikanów, Ordo Fratrum Predicatorum, czyli Zakon Braci Kaznodziejów, albo franciszkanów, Ordo Fratrum Minorum, czyli Zakon Braci Mniejszych. Niektóre instytuty biorą skrót od swojej włoskiej nazwy, jak na przykład Salezjanie, którzy podpisują się literkami SDB, od Salesiani di Don Bosco. Skróty te służą szybkiej identyfikacji zakonnika, który na przykład podpisuje jakiś dokument, jest autorem jakiegoś artykułu, bądź stworzył muzykę lub tekst do jakiejś pieśni kościelnej.
I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Szprych. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, aby lajkować i komentować film. Mam nadzieję, że czegoś dowiedzieliście się nowego, ciekawego o naszym herbie. I cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Bajo! Cześć!